Cześć, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole grawerka laserowa, grawerka firmy Ortur, model Laser Master 3. Ktoś, kto bacznie obserwuje ten kanał, powie, ten model już był na tym kanale, owszem, ale dzisiaj w troszeczkę innej wersji, w troszeczkę innym zestawieniu. Mamy dodatkowo wspomaganie powietrzem, czyli tą oto pompę, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest oczywiście tutaj nowa głowica laserowa i tutaj producent zachował się bardzo fajnie dla nas użytkowników, bo mamy głowicę 20W, wcześniej ten laser był wyposażony w głowicę 10W i taki film znajdziecie na moim kanale, czyli ten model, ten laser, ale z głowicą 10W, dzisiaj głowica 20W. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli ktoś ma taki laser, nie musi kupować nowego urządzenia, żeby przejść na wyższy level, czyli na głowicę 2 razy mocniejszą 20W, wystarczy, że dokupi sobie drugą głowicę 20W właśnie, ona pasuje bez problemu i to jest bardzo fajne. Mamy dwie głowice, nie zużywają się nam tak szybciej, lżejsza praca, głowica 10W, coś cięższego do cięcia, grubszego używamy głowicy 20W. Ja dzisiaj Wam zaprezentuję i przetestuję sobie sam dla siebie tą oto głowicę 20W z tą oto pompą. Przyjrzymy się tutaj na szybciutko, nie będzie już żadnego unboxingu, nie będzie montażu, to wszystko było, podlinkuję Wam film do tej maszyny, który kręciłem tam jakiś czas temu, tam jest montaż, jest to umówione, jeszcze inne dodatkowe funkcje, łączność bezprzewodowa, czytanie z karty itd., tam wszystko będzie. Dzisiaj zajmiemy się od razu pracą. Do tego nowy pomysł, mój nowy pomysł, projekt wieszaków na narzędzia. Będziemy oczywiście ciąć MDF 9 mm, to jest fajne, te głowice 20W już nam to umożliwiają, także jest naprawdę masa fajnych zastosowań. Możemy sobie tam coś sami zaprojektować i ja to dzisiaj będę starał się zrobić. Oczywiście będą tam jakieś testy odnośnie grawerowania, cięcia, różnych materiałów powstaną, jakieś tam pierdółki, wiecie jak to jest. Myślę, że będzie ciekawie, przyjrzymy się przy okazji jakości cięcia i grawerowania oczywiście również, bo nie ukrywam, ta maszyna jeszcze w wersji 10W to był moim zdaniem jeden z najlepszych laserów w tej konfiguracji. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował w wersji 20W. Mam nadzieję, że równie dobrze. Przy okazji pokażę Wam, na co zwrócić uwagę, bo wiem, że niektóre osoby miały problemy. Kilku osobom pomogłem, bo sprawa była naprawdę prosta do rozwiązania, a czasami niektórzy wyciągali pochopne wnioski odnośnie samej jakości pracy tego urządzenia. Pokażę Wam za chwileczkę, o co chodzi. Dobra, tak jak mówiłem, montażu nie będę pokazywał, o tym było w pierwszym filmie. Link znajdziecie na końcu tego filmu. Słuchajcie, na co trzeba zwrócić tylko uwagę? Sam montaż banalnie prosty. 4 śrubki, brama, koniec. Montaż głowicy laserowej, okablowanie i tyle. Na co trzeba tylko zwrócić uwagę, i to jest naprawdę poważna sprawa, jeżeli zakładamy tutaj, mamy taką listwę zębatą, ten pasek później na końcu wsuwamy, nie tak jak ja teraz zrobiłem, tylko właśnie jeżeli go mamy, z dwóch stron jest tak samo. Podjeżdżamy sobie, jak on jest wyciągnięty, tutaj sobie teraz też ściągnę, żebym nie miał tym, podjeżdżamy sobie samą bramą do samego końca, opieramy się i dopiero teraz zakładamy, wsuwamy sobie pasek z jednej i z drugiej strony. Teraz mamy pewność, że to jest dobrze ustawione, że nie przeskoczył nam ani jeden ząbek. To jest pierwszy taki aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę. Drugi ważniejszy, o wiele ważniejszy, bo generuje bardzo duże błędy. Słuchajcie, tutaj ta nakrętka, w środku jest rolka, łożysko i jest jeszcze taka tulejeczka. Pokażę Wam zdjęcie. Najważniejsze, żeby ta tulejka była od wewnątrz, nie od zewnątrz. Tutaj ma być sama nakrętka, bo jeżeli to przestawimy, to laser działa nieprawidłowo, gubi kroki, ponieważ po prostu rolka, czyli jej bieżnia wewnętrzna ociera o profil i po prostu chodzi ta brama o wiele, wiele ciężej i wtedy wydruk jest naprawdę, no dużo błędów powstaje. 3 osoby, które pisały, miały problem z tym laserem. Udało się to rozwiązać, niestety popełniły właśnie ten błąd przy tym montażu. Niektórzy, nawet twórcy, którzy prezentowali ten laser, tam sugerowali, że laser gubi kroki itd. Nic z tych rzeczy. Wierzcie mi, że w 99% winą była źle właśnie źle zamontowany naciąg paska. Także te dwie rzeczy, jeżeli brama chodzi idealnie, zobaczycie na tych wynikach, niby to są takie pierdółki, co będę robił też, ale właśnie tam będzie bardzo widać tą dokładność, tą precyzję tej maszyny. Zobaczycie, że mam rację. Także druga sprawa jest taka, że będziemy robić coś bardzo fajnego. Jest projekt, tak jak mówiłem, wieszak do narzędzi, także przygotowuję raz
coś muszę wymyśleć, coś zaprojektować, później tylko będę taśmowo już sobie wycinał i sukcesywnie wieszał narzędzia na mojej ścianie, bo tak jak mówiłem w innych filmach, szuflada, narzędzia w szufladzie to nie moja bajka kompletnie. Dobrze, słuchajcie, tak jak mówiłem, głowica laserowa 20W, mamy tutaj zintegrowane podłączenie do wspomagania cięcia tą oto pompą, także fajnie tu jest. Tutaj mamy regulację pompy przez ten oto potencjometr. Sam laser, banalne podłączenie, czyli takie same jak do tej pory. Mamy taki mechanizm. Tutaj możemy sobie przekręcać ten laser. Tutaj mamy taką regulację. Tą stopę możemy dać wyżej, niżej, w zależności co byśmy grawerowali. Takie ustawienie jest, że tak powiem, optymalne, najbardziej uniwersalne. Mamy instrukcje, 3 instrukcje. Bardzo fajne, bardzo czytelne, kolorowe i tak dalej. Mamy krok po kroku, jak złożyć ten laser. Tak jak mówiłem, nie ma tu naprawdę żadnej filozofii. I miła niespodzianka, tutaj co prawda nie ma języka polskiego, ale na karcie SD zamieszczonej tutaj do zestawu znajdziemy język polski, czyli wszystko to samo co mamy tutaj, taką obrazkową instrukcję i do tego opisy w języku polskim. Bardzo fajnie. I tutaj jeszcze mamy taką ulotkę już odnośnie samej głowicy 20W. Jest tutaj opisany krótki montaż i tak dalej. Fajna rzecz. Tutaj, która jest zastosowana teraz, producenci coś takiego robią. Mamy tutaj wymienne szkło chroniącą naszą głowicę laserową, naszą soczewkę. Mamy jedno szkło tutaj w zestawie i tutaj ta blaszka to jest kluczyk, dzięki któremu odkręcimy tam taką mosiężną tuleję i wymienimy nasze szkiełko. Dbajcie o to szkiełko, to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy to zabrudzone, wiązka lasera skupia się wtedy na tym szkiełku i dosłownie je graweruje, przez co oczywiście no nasz laser traci moc i sama praca nie jest tak efektywna. Resztę tutaj mamy jeszcze konfigurację odnośnie programu Laser GRBL, bo przez to, że sama głowica jest kapkę większa, tutaj mamy jeszcze takie piny, przekręcamy je na ten pierwszy otwór. Tutaj był ten otwór był do głowicy 10W. Same pole grawerowania się minimalnie zmniejsza, dosłownie, żeby Was nie skłamać, do 380, z 400 na 380 mm, czyli mamy 380 na 400, wcześniej było 400 na 400, bo wiadomo, ta głowica jest po prostu większa. Coś za coś. Ale tak jak mówiłem, podkreślam to cały czas, to mi się bardzo podoba. Producent nie zrobił nowego lasera 20W, daje nam możliwość do kupienia sobie głowicy i zamontowania w urządzeniu, które mieliśmy wcześniej z głowicą 10W. Dobra. Tyle, przechodzimy do testów, do prezentacji, zrobimy coś fajnego, zajmiemy się później tymi wieszakami na narzędzia, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak sobie daje radę ta 20W głowica. Dobra, ja idę po jakieś materiały, włączam muzyczkę i bierzemy się za testy.
teraz od razu przechodzimy do tego, co udało mi się tutaj zrobić. Jest tutaj oczywiście troszeczkę takiej zabawy, jest też coś konkretnego, to co chciałem wykonać i mi się, mam nadzieję, że udało, do tego przejdziemy za chwilę, czyli do tego systemu mocowań narzędzi na ścianę, to za chwileczkę. Słuchajcie, zaczęliśmy od cięcia HDF-ki, tutaj powstał taki bardzo ciekawy projekt, naprawdę fajny, fajnie to wyszło, super. Mamy tutaj takiego tira, mamy takiego Mercedesa, zobaczcie, on tutaj również na kabince, te wszystkie kreski, zarysy tej sylwetki kabiny to jest oczywiście grawer, także zobaczcie, że naprawdę tutaj to fajnie wyszło. Tutaj oczywiście powinna być buteleczka włożona, także fajny taki patencik na prezent. Naprawdę fajnie to wyszło, słuchajcie. Zobaczcie, mamy tutaj ciągnik, mamy naczepę, mamy nawet siodło, także słuchajcie, no powiem Wam, że projekt bardzo, bardzo ciekawy, co chodzi tak o jego wygląd. I tutaj teraz takie wakacyjne zamówionko. Mamy takie podkładeczki, ale to jest bardzo fajny przykład, żeby pokazać przede wszystkim szybkość tego grawerowania. To jest 6 podkładek, to jest sklejka A4 i 30 chyba 6 minut to trwało, ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo wycinania. Sklejka 3 mm, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik. I teraz zobaczcie sobie na jakość tego wycięcia, zobaczcie na te szczegóły. Specjalnie zostawiłem te części tutaj. Tutaj mamy okulary, tutaj mamy kotwicę, ale zobaczcie tutaj tą gałązkę. To aż nawet aparat nie chce wyostrzyć tutaj. Zobaczcie, jakie to jest cieniutkie. No to jest po prostu szok. No właśnie. Jakie to jest po prostu dokładne. Tutaj nie ma mowy, żeby coś się laser gdzieś rozjeżdżał, żeby gdzieś gubił kroki. Absolutnie nie. Laser bardzo, bardzo dokładny. Z takich innych testów tutaj grawerowanie powstały również z jednej sklejki A4 powstały takie magnesy z moim logo, z logiem Majsterkowicza BB. Także to tak, żeby pokazać, żeby zobaczyć też jak sobie radził z grawerowaniem. Bardzo fajna faktura wychodzi na tej sklejce. Ta moja sklejka co prawda jest dość takiej słabej jakości, to jest sklejka drugiej klasy. Tutaj parametry są, że tak powiem, no nie są tak spektakularne jak na takiej specjalnej sklejce do cięcia laserem, ale i tak nie jest źle, słuchajcie. Tutaj wykonałem dwa takie już na samym początku, żeby tam za długo nie szukać tych optymalnych parametrów. Cięcie w dwóch moich ulubionych materiałach, czyli płyta HDF. Tutaj mamy metry na sekundę i moc. Mniej więcej to wychodzi tak samo. Tutaj dosłownie jeden parametr się tylko różni, ale można z tego odczytać, że przy 50% mocy możemy 5 mm uzyskać 5 mm na sekundę, czyli 5 razy 6, czyli 300 mm na minutę. Także to jest bardzo, bardzo dobry wynik na taką sklejkę. Tutaj przypominam, przy 50% mocy, tutaj przy 100% dochodzimy nawet do 500 mm na sekundę, na minutę, przepraszam. Także wynik bardzo, bardzo dobry. Tutaj ta szybkość cięcia była widoczna. Mam nadzieję, że była dla Was widoczna właśnie przy wycinaniu tej ciężarówki. To było wycięte z dwóch takich, zresztą gdzieś to tutaj mamy, z dwóch takich arkuszy 40 na 40, słuchajcie. I tutaj również doskonale można zobaczyć, że tutaj wszystko jest po prostu perfekcyjnie, nie ma żadnego gubienia kroków, nie ma żadnych mijanek. Model został złożony bez problemu, wszystko spasowało się bardzo, bardzo dobrze. Tutaj test taki, nie wycinałem żadnego projektu, bo ja to robię tylko, jeżeli ktoś lubi takie spektakularne pokazy, no to jak najbardziej. Mamy tutaj klejonkę, jakąś tam deskę sosnową, ponad 20 mm i on oczywiście to przeciął, ale ja nie widzę zastosowania. Wiem, że mnóstwo twórców, którzy prezentują lasery, robią takie testy, ile tam tnie, ile pali i tak dalej, jakie to grube rzeczy nie przepala. Dla mnie to nie bardzo jest sens. Za chwilę przejdziemy do czegoś bardziej pożytecznego. Tak jak mówię, mamy lasery 20W i pojawiła się możliwość cięcia MDF-u. Dla mnie to jest kolejny ulubiony materiał. Tutaj nam to daje spore możliwości.
za chwilę Wam pokażę i zaprezentuję. Tutaj było naprawdę kilka arkuszy ściętych do tego mojego systemu. Sam to zaprojektowałem, sam wymyśliłem. To są testy, ale myślę, że nie będzie źle i za chwilę Wam to pokażę. Tutaj jeszcze z takich pierdółek sobie zrobiłem na takim anodowanym aluminium taki szybciutki test, czyli tutaj mamy kod QR mojego Instagrama. Działa, o dziwo, możecie sobie nawet spróbować, nie wiem czy z ekranu pójdzie, ale tak czy siak przy okazji zapraszam Was na mojego Instagrama, tam jest dużo wcześniej to, czym się aktualnie zajmuję i dużo więcej, nie ze wszystkiego robię filmy, wiadomo. Słuchajcie, tak jak mówię, no laser jest naprawdę bardzo fajny. Przede wszystkim fajne jest to, że nie musimy kupować nowego urządzenia. Zmieniamy sobie samą głowicę, zakładamy w miejsce głowicy 10W, głowicę 20W i mamy laser o wiele mocniejszy. To przede wszystkim też dzielimy te zużycie maszyny, naszej głowicy laserowej, z jakieś tam delikatniejsze projekty zakładamy głowicę 10W, do czegoś takiego, że tak powiem, twardszego mamy głowicę 20W, tą pracę można wtedy podzielić. Bardzo fajne i tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę wielkie brawa dla producenta, że coś takiego, na taki krok się zdecydował, nie zrobił nowej maszyny na siłę z 20W głowicą, tylko dał nam możliwość do kupienia do tej maszyny mocniejszą głowicę. Dobrze, teraz przejdziemy, tak szybciutko Wam zaprezentuję mniej więcej o co chodzi z tym systemem mocowania narzędzi i będziemy pomalutku kończyć. Zobaczycie jeszcze tylko jak to działa. Tutaj wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, sobie zaprojektowałem, a laser zrobił resztę. Dobra, tutaj mamy mój system do mocowania narzędzi na ścianie. To jest główny element, czyli płyta mocująca. Celowo nie robiłem tego z dużych elementów, bo jeżeli będziemy wieszać długie narzędzie, nie ma sensu, żeby tutaj palić kolejne otwory, tracić energię, zużywać niepotrzebnie głowicę laserową. Stwierdziłem, że tej wielkości panele będę sobie robił. Możemy sobie je tutaj, zobaczcie, mocować na przykład jeden koło drugiego, bądź jak nam tam się podoba na ścianie, wyżej, niżej itd. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, płytę mocującą, do tego tutaj są takie podkładki, bo jeżeli będziemy używać teraz haczyków, to jest podstawowy haczyk, a tak naprawdę ten jest podstawowy. To jest wieszak 30 mm, to jest wieszak 50 mm, to jest to samo. Tutaj ten parametr jest zmienny, to sobie w programie zmieniam jak mi pasuje. Jeszcze będę robił takie, myślę, 10-15 mm na jakieś kątowniczki i tak dalej. To jest oczywiście faza początkowa, faza testów. To już jest do czegoś innego, to za chwilę Wam pokażę. Jak to ma działać? Słuchajcie, jest to tak wymierzone. Wkładamy to w ten otwór. No to wiadomo, że to za pierwszym razem tak mi super nie wyszło. Musiałem to na zasadzie prób i błędów dobrać sobie ten parametr. Z 9 mm wyszło 8,8, ale teraz zobaczcie, działa to, widzicie, idealnie. Tak się go zatrzaskuje, wklikuje. Zobaczcie, to naprawdę ciasno wchodzi, elegancko. Cyk i do góry. Cyk. No to akurat na odwrót zapiąłem, no ale to jest bez znaczenia. Sobie go przestawimy. Raz, dwa, cyk. Cyk i tutaj możemy sobie już na przykład powiesić młoteczek i tak dalej. Oczywiście teraz Wam to omawiam, tak pokrótce pokazuję jak to działa. Wieszak tego samego typu, 50 mm, klikujemy, cyk i jest powieszony elegancko. Za chwilę na samym końcu Wam oczywiście pokażę tam na ścianie, powieszę kilka sztuk. Teraz słuchajcie, kolejne zastosowanie, czyli mamy główny element, płytę, do tego dwa wieszaki, mocuję dwa wieszaki te 30 mm, jeden, jest drugi i za chwilę Wam pokażę takie dodatkowe panele, które po prostu sobie zrobiłem, zaprojektowałem pod dane narzędzia, czyli u mnie to jest pod śrubokręty i pod dłuta. Jeden panel tego typu to jest pod śrubokręty moje, drugi pod dłuta. To widzicie, to jeszcze nie jest wyczyszczone po paleniu, oczywiście to jest praktycznie przed chwilą skończone. Wszystko jest robione na prędce, testujemy to razem, zobaczymy. I słuchajcie, ja jestem już mega zadowolony, bo to naprawdę wszystko fajnie pasuje. Zobaczcie, tak to wygląda. To będzie przykręcone do ściany, będą włożone śrubokręty. To Wam za chwilę wszystko pokażę. Drugi panel również mamy tutaj dwa podstawowe wieszaki do zainstalowania
na samym końcach płyty. Jeden, mamy drugi. To naprawdę fajnie ciasno wchodzi, także bardzo dobrze. I tutaj zobaczcie, wchodzi nam ten panel, który jest przeznaczony dla dłut. Dla dłut to będzie wieszak na dłuta. I teraz jeszcze przed chwileczką sobie wymyśliłem i na szybciutko zrobiłem coś takiego. To są wieszaki takie specjalne do takiej poprzeczki. Do takiej poprzeczki ją instalujemy sobie najpierw. Ona musi wejść w tą stronę. Cyk. I teraz on jest tak. Zobaczcie, tak. O, tutaj mamy pięknie wszystko ładnie równo. I teraz to całość wpinamy sobie na tą płytę. Cyk. A tu jednak jest na odwrót, tak? Tak. To sobie szybko zamienię. O, w tą stronę. Cyk. Cyk i cyk. I tutaj mamy coś takiego, oczywiście to służy do powieszenia wszystkich kombinerek, szczypcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To za chwilę zobaczycie na ścianie, jak to się będzie prezentowało. Także tak w wielkim skrócie to wygląda. To jest podstawa. To są takie elementy, które tutaj muszą być przyklejone, aby tutaj ten element miał miejsce między ścianą a płytą. Także tak to zostało wymyślone. Na razie mam 6 płyt. To jest taki początek, słuchajcie. Myślę, że ta ściana w tym systemie będzie cała zagospodarowana. Zostały mi jeszcze klucze płaskooczkowe i oczkowe z grzechotką. Na to też już mam pomysł. Będą użyte magnesy na pewno, plus podpórka, będzie fajnie. Ale to myślę, że przy okazji jakiegoś tam prezentacji lasera, coś takiego przy okazji Wam pokażę. Także tak to wygląda. Ja to szybciutko zamontuję na ścianie, tak żeby Wam pokazać. Dla mnie super sprawa. Robicie projekt raz, zostawiacie, wypalacie płyty, wypalacie części i tyle. I to jest wszystko, co trzeba. Co jakiś czas sobie będę po prostu dopalał kolejne płyty, jeżeli mi będzie to potrzebne. MDF 9 mm dostępny bez problemu w każdym markecie budowlanym, także wcale drogo to nie wychodzi. Taka płyta 40×80 czy 40, tak, 40×80 to jest koszt około 14 zł, także nie ma tragedii. Dobra, słuchajcie, na końcu zobaczycie jeszcze jakieś tam urywki zamontowanych tych wszystkich narzędzi na ścianie. Ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Słuchajcie, laser Ortur Master 3 z nową głowicą 20W, z pompą. Przede wszystkim tutaj mamy pompę jeszcze do tego, wspomaganie powietrzem. Również bardzo fajny temat. To wszystko możemy sobie podłączyć do starego naszego lasera. Gdy macie taki laser z głowicą 10W, można go po prostu przerobić do 20 W. Tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i tak jak mówię, za chwilę wieszam to wszystko na ścianie, pokażę Wam efekt końcowy. Z biegiem czasu, tak jak mówiłem, będzie tego tutaj tylko przybywać. Tyle. Jeżeli oglądałeś od początku do końca, to tradycyjnie oddechy do dechy. Ja Was zapraszam na kolejne filmy, na kolejne testy i prezentacje odnośnie laserów, grawerek, frezarek. Takie filmy też są na moim kanale, jak najbardziej. Ja bardzo lubię te urządzenia. Fajna technologia. Tak jak mówiłem, przy odrobinie chęci zaprojektować coś takiego naprawdę nie jest trudne i myślę, że za jakiś czas pokażę Wam taki film, jak coś takiego robić dla takich totalnych amatorów jak ja, bo jak powiedziałem, wcale to nie jest takie trudne. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnych filmów, cześć!